haters gonna hate, and caters gonna Kate. So I think this is our last vlogger. Last but not least. Last but not least. But not least. Yeah. She was actually 17 when she started her YouTube channel, and she is English. She will talk with British accent. So let's welcome lovely Caters17. Zdecydowanie. Ostatnia, ale absolutnie nie najmniej ważna. Caters17 pochodzi z Wielkiej Brytanii, więc wspaniały brytyjski akcent mamy zagwarantowany. Przed wami Caters17. Jeszcze raz brawa. Jeszcze raz mocniej, mocniej. Thank you. That woke me up a little bit. Pomogło troszkę. Shall I just tell my story? Yeah, just start with your YouTube story. Okay, I did start when I was 17. I was in college studying graphic design, and I had a day off, and I happened to see someone made a competition to win a date with somebody. It was a fictional date. I wasn't actually going on a date with this person. So I made this response just for fun, and it ended up blowing up and getting like 10,000 views in a week, which back in 2006 was wow, it was crazy. And people asked me to keep making videos, so I kept making videos, and I skipped university and continued making videos, and I've been doing it ever since. No i rzeczywiście miałem 17 lat, jak zacząłem vlogować i studiowałem wtedy grafikę komputerową i stworzyłem jedno wideo i w 2006 roku to wideo po tygodniu miało 10 000 viewsów, co w tym czasie było dosyć imponujące i rzuciłem studia i robię wideo od tego czasu, cały czas. And now I get to do crazy things like this. I robię właśnie takie szalone rzeczy jak teraz. It's really changed my life. I actually used to be incredibly shy, painfully shy, and a hermit, and a gamer, and that was all I did. And now I'm a world traveler, and I get to meet lovely people like you, and come do fantastic events like this. And I wouldn't change it for any. I would not go back to university. I mean, finish your education, kids, but this worked for me. I właśnie szczerze cieszę się, że jednak rzuciłem studia i przyjechałem, znaczy przestałem studiować i zacząłem robić to wideo. Chociaż wam bym tego nie radziła, skończcie edukację, a później zacznijcie robić rzeczy, które kochacie. Ale mi się to podoba i będę to robić i jestem bardzo szczęśliwa, że tak się udało i na pewno nie wróciłabym, jeśli miałabym do wyboru jeszcze raz na studia. Do you have any questions for me? Czy macie jakieś pytania do Kate? Włodku, powiedz tylko może, bo chyba nasi goście nie wiedzą, że w ciągu dnia, kiedy ich nie było, były puszczane tutaj wideo, chociażby z dnia wczorajszego, czyli z tej nocy. Pewnie nie wiedzą, że wiemy, jak wyglądała podróż tutaj w ich wykonaniu. Okay, guys, all of you from America, when you were away on Urban Challenge, we were watching all of your vlogs of your trip here. How did you get here? So I just thought you should know Your that all tonight of your vlogs from Poland, from yesterday and then the day before yesterday. So it was all played out here. So now people know. Yeah. Jeszcze chciałem dodać, bo nie przetłumaczyłem tego, że Kate była na samym początku bardzo nieśmiała i jednak siedziała większość czasu w domu i grała no ale zmieniło się to u niej i cieszę się, że może przyjeżdżać na takie eventy jak teraz w Polsce. Strawberry. How is it hosting YouTube's first live event? Terrifying. There was an event that happened called YouTube Live, and I was selected to come be the token British person. And I was up on stage in front of, I think, there was a live audience and then an online audience. So there was about 300,000 people watching. And I was on the middle of a brightly lit stage wearing a tutu. And that was terrifying, but it was amazing, an absolutely incredible experience. And it's still surreal to me. Did you hang out with Katy Perry and Akon? I didn't see Akon, but Katy Perry came and sat next to me at one point, and I started a lovely conversation with her. And then the fanboys came over and said, "Stop bothering Katy." So I didn't get to be firm friends with her, unfortunately. Właściwie poznałem Katy Perry i usiadłem koło niej, porozmawiałem z nią, ale podeszli później wtedy jej fani i okazało się, że nie mogłem z nią dłużej porozmawiać, bo powiedzieli, że przestała ją męczyć. A jeszcze wcześniej na scenie dawałem przemówienie łącznie, jeśli chodzi o ludzi, którzy byli pod sceną i na żywo,
w internecie dla 300 000 osób i to było dla mnie naprawdę przerażające, ale też największe przeżycie. It's all very strange when I think back to it because I started in 2006 doing sketch comedy and some music videos. And then last year I started doing video blogs, and I've been video blogging my life every single day for coming up to 300 days. I'm about to hit that while I'm here. And it's completely changed everything. The sketch comedy was amazing. I loved it, and I'm still doing it, but the video blogs has brought me so much closer to my audience that it's so touching. For example, I went to play this live in Florida, and I had maybe 20 people come up to me and say, hey, you know, it's nice to meet you, and that was amazing. But then VidCon, after doing the vlogs for 250-something days, I had a good 40 or 50 people come up to me and say, you know, it's a real pleasure getting to watch your life, and thank you for sharing it. And I'm just standing there like, really? Okay. I właśnie w 2006 roku zacząłem robić komedię i skecze, ale później przeniosłem się na vlogi już od roku, to już będzie prawie 300 wideo, codziennie robię vlogi i jest to dla mnie takie zbliżenie do mojej, nie audiencji, ale do moich widzów, że jest to dla mnie naprawdę wzruszające i na VidConie byłam razem z innymi youtubersami i tam 30-40 osób podeszło do mnie i powiedziało, że to jest naprawdę wielki zaszczyt oglądać cię codziennie na żywo. When it comes to vlogging, I highly recommend that if you want to try it, you should try it. All you need is a video camera and a way to throw the footage together. What it's given me is not only a record for myself to look back, like Corey said, in 50 years or however long I end up living, and for my kids, my grandkids, to be able to show that, because I do only have pictures of my grandparents and not a lot of stories, and I think that's something really magical you can pass down to your family. But right now, it's great because it makes me live life. If I don't go out and do something in the day, it's going to be a boring vlog and nobody's going to watch it. So I can't just sit at home and play Warcraft all day. I have to go out and do something and see something and explore. That's why when opportunities like this come up, I say yes instantly, and it's great because life gets a lot more interesting when you start saying yes to things. Jeśli zastanawialiście się kiedyś nad zaczęciem vlogowania, to szczerze bardzo polecam, bo wystarczy jedna kamerka i tyle. I jeśli chodzi o same vlogi, to tak jak Corey powiedział, to jest też dla mnie zapis wszystkiego, co robię, bo za ileś tam lat będzie można to wszystko obejrzeć. I nawet nie tyle co to, ale jest to dla mnie motywacja do robienia ciągle nowych rzeczy, więc jeśli pojawia się możliwość zrobienia czegoś nowego, to zawsze mówię tak i zawsze idę tam, gdzie jeszcze nie byłam, bo jeśli będzie to ciekawy vlog, to ludzie będą to oglądać i będzie to jeszcze ciekawsze, a jeśli będę grał w Warcrafta cały dzień, to nikt nie będzie chciał tego oglądać. And I'm going to completely change the subject here. You mentioned something about the Urban Challenge being seen. Something has been seen about that? No, not the Urban Challenge. yet? We were watching your vlogs. Okay, That you just were, exploring. yeah, that you were shooting like yesterday and the day before yesterday. So it was on the monitors. Okay. And here. Oh, So, brilliant. Well, I'm sorry I missed that. Yeah. But I hope you guys get to see what we all did today because, oh my goodness. I don't know if you guys know anything about it, but basically we came down to the lobby in the hotel. Is it okay if I talk about this? Yeah, sure. Okay, we came down to the lobby in the hotel and we all had our little T-shirts on that Will is wearing. And we were given a map and a piece of paper with 8 locations, or was it 9? 9. 9 locations. And they said, okay, go. And we all said, what? They said, here's a little bit of money. Go find all of these places. First person back is the winner. And I have to apologize for being so slow right now. I was asleep on the table over there a minute ago because I'm so exhausted from running around. We were literally running down the streets of Poland, holding our cameras in front of us, looking absolutely insane, trying to get to all of these locations. And when we finally finished, we didn't get to sleep. So that's why I was asleep over there. That's why I'm kind of tired right now, but it's amazing and I cannot wait for you guys to see it. Jeśli chodzi właśnie o jeszcze ten Urban Challenge, to dostaliśmy na samym początku troszkę pieniędzy, dostaliśmy te koszulki, które ma Will na sobie, dostaliśmy 9 zadań i powiedzieli po prostu idźcie i róbcie te rzeczy. Kto pierwszy, ten lepszy i pierwsza osoba, która skończy wszystkie te 9 zadań, wygrywa.
I przepraszam, że spałam przed wyjściem na scenę, ale jestem tak diabelnie zmęczona. Jestem tak zmęczona też teraz na scenie, ale to było też wspaniałe, bo ciągle biegaliśmy i ciągle vlogowaliśmy z kamerą w ręce, więc to było to. And I'm just going to go back to the vlogging thing and show you something right now. This is a little trick I like to teach to vloggers. First of all, you need a camera. This is Potrzebujemy a camera. kamery, to jest Say hi taki to the trik. camera. Powiedzcie hello. This is a trick I like to teach people. It's really simple, but it makes a big difference. A lot of people will hold a camera down at shoulder level and talk into it. This is actually a really bad angle. What you want to do, which all of these guys do, so I'm very proud of you, is hold it out and at a slight upward angle. And I don't know if you can see that on the camera. Kind of, not really. This is a really good angle. You'll be able to see things going on behind you as well as your face. And it's a flattering angle for your face. If you're down here, holding your camera down here, it doesn't look pretty. This does not look pretty right now. If you hold it like this, it's very good. And don't get too self-conscious about what you look like, but find your good side. Because when you're editing, you'll want to be happy with what you're seeing. Jeśli mogę wam dać jeden trik albo tips, to trzymajcie tą kamerę tak właśnie jak pokazała Kate. Nie trzymajcie jej poniżej, nie trzymajcie jej tak na poziomie oczu, ale troszeczkę wyżej i na wyciągnięcie ręki, bo będziecie chcieli dobrze wyglądać, jak będziecie później montować to wideo dla samych siebie. So I think that's pretty much it. But my finishing words are, if you want to start vlogging, try it. Do what you want, do what makes you happy. And if you're happy with the end result, then other people are going to be happy with it too. And I do have to say, if you are feeling awkward about a certain sequence in your vlog, once it has all been put in there, then go over it again and make sure you're happy with it, because I've put a couple of things in my vlogs that I have since regretted, and I should have listened to my instincts. So have fun, be careful, be safe, never vlog outside your house. That's not a good idea. Don't tell people where you live, and enjoy yourself and say yes to life. Jeśli chcecie zacząć vlogować, to po prostu zacznijcie vlogować i musicie być z tego zadowoleni. Jeśli wy będziecie zadowoleni z efektu końcowego, to też będą ludzie i nie oszukujcie się, jeśli nie będzie wam się podobało, to przejrzyjcie całość jeszcze raz i znajdźcie te słabe punkty, poprawcie je i jeśli dopiero wy będziecie zadowoleni, to dopiero wtedy możecie to pokazać ludziom. Jeszcze jeden trik, nie vlogujcie zaraz pod swoim domem, bo nie będziecie chcieli pokazywać ludziom, gdzie mieszkacie. Any final questions? Pytania. Will, a proudest moment? Oh, my proudest moment. Discovering I have power. And then using that power for good. My proudest moment is, several moments actually. I really enjoy creating auctions online for old props, my old camera, for example, and setting them up as charity auctions. I support animal charities mostly, but also for children, homeless, anything that I feel needs attention. And because of my popularity, people want my items, and I can give them these pieces of memorabilia, if I can call it that, and do something good along the way. Jeśli chodzi o mój moment, z którego jestem najbardziej dumny na YouTubie, to właściwie nie chodzi o moment, ale cały ten proces. Lubię pomagać nie tylko zwierzętom, ale dzieciom i ludziom bezdomnym, sprzedając rzeczy, które należały kiedyś do mnie ludziom, którzy chcieliby je kupić. I wszystko, co udało się uzbierać, idzie właśnie na cele charytatywne. I szczerze cieszę się, że mogę pomagać, bo dla mnie to są cenne i wartościowe rzeczy i dzięki temu, że ludzie mnie oglądają, to ktoś właśnie to może kupić. With any amount of popularity, whether it's small or large, you are an influencer. You have power to influence other people's lives. So I always recommend that you try and be a positive influence. Always find the positive in things and talk about the positive. And you can talk about the negative, but don't focus on it, because not only does that draw the negative towards you some more, but if you're positive, you can help someone through a hard time. For example, when I moved out back to America, I moved into my first apartment alone, and I was terrified for a month because I'd always lived with people, and suddenly it was quiet and it was empty and things weren't being moved around and there was nobody there when I woke up, and that was absolutely terrifying. But talking about it in my vlogs and finding little ways to keep myself happy, like buying plants for my house and watering the plants every Sunday, it helped other people who are also moving out
in their own little world and moving out of their parents' houses, going off to college. It was helping them, seeing someone else go through it. So keep it positive, and you really have no idea how much you can help someone else in their life. And they may never even tell you that you've helped them, but just knowing that is good, so keep it up. Nie skupiajcie się tylko na negatywnych rzeczach, chociaż oczywiście też możecie, jeśli tylko ograniczajcie to, ale skupiajcie się na pozytywnych rzeczach, bo mówienie o pozytywnych rzeczach pociąga za sobą znowu następne pozytywne rzeczy i jeśli ktoś ma naprawdę zły dzień albo jest w złym nastroju, to możecie mu pomóc i nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, bo nigdy wam tego ktoś może nie powiedzieć, ale jeśli przekazujecie pozytywne emocje, to komuś możecie naprawdę pomóc, bo ktoś może się znaleźć w takiej samej sytuacji jak wy, jeśli się przeprowadzacie do nowego domu i jesteście sami, nikogo tam nie ma i znajdziecie sami dla siebie jakiś element, który was pociesza, przekazujecie to we vlogu, to ktoś właśnie może się utożsamić z tym. I tak właśnie Kate miała, jak się przenosiła z Anglii do Stanów, do LA. Była sama, nikt nie wstawał rano, ale później znalazła jednak to, że kwiatki w domu jej pomogły w byciu troszkę szczęśliwszą. And you had a question, I think, yeah? I'm watching you and Corey. I know that you're working with together. So how did you discover each other? Oh, this is a good question. A lot of people ask us this. We actually met in 2008 in New York through a company that was bringing YouTube stars together and helping them get sponsorship deals to make this into more of a career. And we just clicked, and we've been absolute best friends ever since, and couldn't live without him, although sometimes I do wish to murder him. Poznaliśmy się w 2008 roku z firmą, która zrzeszała youtubersów i pomagała im w znalezieniu sponsorów, żeby przerodzić ich vlogowanie na jakąś karierę. I od tego czasu kumplujemy się dosyć mocno i nie możemy bez siebie żyć, chociaż czasem chciałabym go zamordować. And I think that's pretty much it. I'm going to go sleep on my table again. And I just want to say thank you as well for having all of us here and coming to see us and interacting with us, because it's silly, but we are just people too. And having you guys come up to us and give us hugs is like any other family member coming and give us a hug. And it means a lot, especially from my ridiculous background of having no friends and coming a long way. So it means a lot. So thank you to everybody that put this together, that has been translating for God knows how many hours today and filming, and this is amazing. And I have a translation in my bag to say I love Poland, but my bag is over there, so I'll just say it in English. I love Poland. Kocham Polskę, to raz. Dwa, strasznie chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy zorganizowali tę imprezę, na przykład Affiliate Communications i nam, z Karolem pewnie chyba też, ale mam nawet chyba tam torbę z napisem Kocham Polskę i chyba wrócę tam do tego stolika, bo będę znowu spać, bo jestem zmęczona. Ale to, co przychodzicie tutaj i przytulacie nas i mówicie, że dzięki, to jest zupełnie jak członek rodziny, który mówi ci dokładnie to samo. I to jest wspaniałe. I jeśli biorąc pod uwagę przeszłość, z której się wodzę, nie posiadając przyjaciół, no jestem bardzo szczęśliwa. Very happy. Thank you. Show me happiness. Show happiness. Wielkie brawa dla Kate. Wielkie brawa. Dziękuję. Thank you very much. Thank you very much. Kate, actually you're not going to sleep right now because you and your friends, you're going to eat something. Yay!